Dzień dobry, a może cześć. Witamy z biura IYAMA. Chyba pierwszy raz w historii robimy unboxing monitora o wielkości 65 cali, który będzie nagrywany. Za mną jeszcze pusty stojak, a w kartonie monitor 6581. Monitor, który wyróżnia się na tle innych naszych produktów tym, że ma dostęp do Signage 2, do Control, ale ma też białe ramki. Więcej szczegółów już za chwilę. Monitor już wyjęty z kartona i na wieszaku, a to, co wyciągnęliśmy z kartona jako akcesoria, leżą razem ze mną na stole. Mamy tutaj kabel RS232 i HDMI, kable zasilające, pilot, specjalny uchwyt do montażu przyściennego, przylgowego, w którym monitor jest wyposażony i ten uchwyt znajduje się w zestawie oraz, co jest jakby najbardziej istotne, ramki w kolorze białym, które też za chwilę zamontujemy na monitorze. Monitory IYAMA z serii 81 świetnie nadają się do rozwiązań Digital Signage, ale również jako wirtualna tablica informacyjna dla szkół. Efekt taki można uzyskać poprzez zainstalowanie aplikacji, zewnętrznych aplikacji, które dostarczają różne firmy, tworzące content i aplikacje, które mogą być wykorzystywane jako aplikacje wirtualnej gazetki. Można tam umieszczać informacje z życia szkoły, ciekawostki i różne inne zdjęcia, na przykład z aktywności, które w szkołach się odbywają. Co jest ważne, sama instalacja zewnętrznych aplikacji jest bardzo prosta, ponieważ może odbyć się z pendrive'a albo z naszej aplikacji Control, która pozwala wrzucić taką aplikację zdalnie w momencie, kiedy podłączymy monitor do internetu. Sama zmiana źródła sygnału i samo przełączenie się na przykład z naszego wewnętrznego CMS-a na aplikację zewnętrzną, czy to wirtualną gazetkę, czy inny soft digital signage, też jest prosta, ponieważ w nowej serii monitorów, które pracują pod kontrolą Androida 14, w menu kontekstowym pojawiają nam się też zewnętrzne aplikacje, które możemy wybrać jako źródło sygnału. IYAMA ma w ofercie wiele monitorów wielkoformatowych do zastosowań Digital Signage. Ale dlaczego zdecydowaliśmy się na unboxing właśnie serii 81? Jeden powód wydaje się dość oczywisty, bo tak jak widać za mną, ten monitor różni się od wszystkich innych tym, że ma białe, aluminiowe ramki, które są demontowalne i są przyczepialne na magnes. Gdyby ktoś wpadł na pomysł zmiany koloru ramek, to oczywiście wykorzystując możliwości, czy to lakiernictwa, czy oklejania, da się to zrobić i przygotować ramki w innym kolorze. Kolejną rzeczą, która nie tyle wyróżnia ten monitor, ale potwierdza to, że IYAMA tworzy gamę produktów, które mogą być wykorzystywane w Digital Signage, jest to, że ten monitor jest w pełni kompatybilny z naszym Signage 2, z naszym Control, które służy do zarządzania również hardware'owego monitorami, ale pozwala też na instalację zewnętrznych aplikacji, takich jak chociażby wirtualna gazetka szkolna albo oprogramowanie firm, które produkują oprogramowanie dla Digital Signage. Monitor po włączeniu i wyświetleniu loga IYAMA zgłasza się nam w takiej formie, czyli my możemy z tego miejsca wybrać, w którym języku będziemy na tym monitorze pracować. Przesuwamy się strzałką w bok, następnie mamy do wyboru, czy to ma być sieć kablowa czy Wi-Fi. Tak jak widzicie, połączenie zakończone sukcesem. Następnie mamy możliwość sklonowania danych z pendrive'a i powielenia tych danych na innych monitorach, które instalujemy. Następną częścią są ustawienia oszczędzania energii. Ja domyślnie w tej chwili wyłączam wszystkie wyłączenia tego monitora z uwagi na to, że on ma nam jednak służyć do systemu DS. Jeżeli nic by się na nim nie działo w kontekście takim, nikt by nie kliknął pilotem przez 180 minut, to on by się po prostu wyłączył. Mamy też opcję korzystania Wake on LAN i mamy też coś takiego, że możemy włączyć, że monitor, mimo tego, że będzie pracował w jakimś systemie DS, może się włączać na aktywnym źródle. Następne ustawienia to już są ustawienia naszego systemu Signage, czyli to, jeżeli mamy już skonfigurowane konto na iyama-cms.com i chcemy przypiąć nasz monitor do tego konta, to musimy się do tego monitora jakby zalogować, a jednocześnie powiązać go z tym kontem. Numer konta, którego będziemy używać, znajduje się w części licencje i tak jak widzicie,
Możemy też ustawić sobie nazwę tego monitora. Ja akurat tą część pominę. Potem mamy Account Organization i ja akurat w przypadku naszych monitorów, których my używamy w celach prezentacyjnych, mamy konto organizacji i Yama 0005. Monitor przechodzi już do trybu normalnego funkcjonowania, jeśli chodzi o system Android. Tak jak widzicie, pojawia się tutaj przyciski skrótów do Media Playera, do CMS-a, do przeglądarki internetowej, do ustawień systemowych, ale też jeżeli byśmy mieli zainstalowane dodatkowe aplikacje, czy to aplikacje zewnętrzne do zarządzania contentem, czy chociażby chcemy skorzystać z TeamViewera, żeby się z tym monitorem podłączyć, to też jak najbardziej możemy. Ja ten monitor przypnę jeszcze teraz do systemu eControl, czyli systemu, który pozwoli nam go zobaczyć w części hardware'owej i pozwoli nam zarządzać hardwarem na tym monitorze. Tutaj też używamy konta administratora. Możemy sprawdzić update tego systemu, ale też jeżeli tu update jest niezrobiony jeszcze w tym monitorze, jeżeli mamy zrobiony update, to pozwoli nam wybrać preferencje, chociażby to, czy możemy mieć podgląd ekranu na tym monitorze, czy nie. Za chwilę on powinien się nam zgłosić w systemie, tak jak widzicie jest podłączony do konta Yama. Tutaj też możemy zmienić adres serwera, jeżeli byśmy chcieli, też jest jakby taka możliwość. Monitor jest podłączony do systemu eControl, jest podłączony do systemu eSignage, czyli możemy już na nim zarządzać zarówno treściami, jak i możemy sprawdzić, jak on zachowuje się pod kątem hardware'owym. Bardzo ważna rzecz i to jest ta część konfiguracyjna, jeśli chodzi o CMS-a, żeby sprawdzić, czy on w ogóle poprawnie podłączył się do naszego serwera. Dwie niebieskie ikonki, czyli kula ziemska, czyli podłączenie do internetu, no i symbol połączenia oznaczają, że jesteśmy tym monitorem wpięci już do naszego systemu eSignage 2, czyli możemy już na nim bezprzewodowo zarządzać treścią. Co ważne i co istotne, ten monitor może pracować zarówno w pionie, jak i w poziomie, czyli jego możemy też zamontować w pionie, co w niektórych instalacjach oczywiście ma znaczenie. Monitor jest wyposażony w matrycę, która może pracować 24/7 i ma 500 kandeli jasność. Mamy system Android 14, który w połączeniu z wydajnym procesorem pozwala nam na tak naprawdę swobodne kształtowanie treści i kontentu taki, który chcemy zaprezentować. Gdzie jeszcze ten monitor może znaleźć zastosowanie? Oczywiście placówki medyczne z uwagi na białe ramki, sale konferencyjne i tutaj możemy stosować ramki magnetyczne lub nie, bo jeżeli te ramki zdejmiemy, to monitor może pracować również bez nich, a jednocześnie dzięki temu uzyskujemy bardzo fajny, konsekwentny i minimalistyczny design, jeśli chodzi o monitor. Przewaga nad telewizorem. No tutaj akurat chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że za telewizor należy płacić abonament. Za monitor takiego abonamentu nie trzeba płacić, ponieważ nie jest on wyposażony w tuner telewizyjny, co akurat w tym wypadku ma bardzo duże znaczenie. No i jednocześnie Yama jako producent tego produktu daje klientowi końcowemu 3 lata gwarancji na ten produkt. Dwie bardzo ważne funkcjonalności wszystkich monitorów Digital Signage i Yama to eSignage 2 i eControl. Są to dwa bezpłatne narzędzia, które pozwolą Wam, użytkownikom końcowym, korzystać z tych monitorów w Waszych zastosowaniach i w Waszych środowiskach. Dla integratorów i dla partnerów, którzy korzystają jednak z zewnętrznych rozwiązań i z zewnętrznych aplikacji do zarządzania contentem, mamy też możliwość zainstalowania na naszym monitorze właśnie tych aplikacji i partnerom, integratorom udostępniamy też API, SDK do tego, żeby mogli sobie nasz monitor zintegrować ze swoimi platformami i w pełni nimi zarządzać. Pierwszą rzeczą, którą pokażemy, to jest właśnie system eSignage. Tak jak widzicie, pierwsza rzecz, która znajduje się na ekranie, to jest dashboard, który pokazuje nam, ile monitorów jest online, ile offline. Dla zainteresowanych po prawej stronie w tym miejscu mamy instrukcję obsługi, którą można sobie pobrać na komputer i można ją przejrzeć. Jest to instrukcja w PDF-ie, opisuje nam wszystkie funkcjonalności. Zarządzanie materiałami i cała treść, którą chcemy dodać do tego monitora, dodajemy w pierwszej części, w pierwszej zakładce Resource Management. Tak jak widzicie, my tu mamy różne materiały, bo to jest nie są tylko obrazki, to jest też wideo, to jest muzyka, która może być grana w tle, pliki Word, Excel, PowerPoint, czy też strona internetowa. Ja dla stworzenia tego prostego kontentu, który mogę Wam dzisiaj pokazać, przygotuję wideo. Tak jak widzicie, ta kanwa jest dowolnie skalowalna. To może być jedno wideo, to może być w tym samym czasie strona www i wideo.
Jedyne ograniczenie, które jest narzucone na system, to to, że nie pozwoli nam grać 2 źródeł wideo w tym samym czasie, czyli na przykład HDMI i streamu YouTube'a. Ale jest to możliwe jakby niezależnie, czyli jedno źródło wideo w tym samym czasie i inny content, który potrzebujecie. Ja wideo już dodałem do źródła, klikam Next Step, wybieram, czy ten program ma być taki program, który jest grany w kolejności, to jest ordynary program. Następna rzecz to są programy insertowane, już ograniczane czasowo. Program Exclusive, który wyłączy wszystkie inne programy, które mamy zaplanowane, ale też jest jeden bardzo ważny program, to jest tak zwany program uszczelka. Po angielsku gasket, więc nam się to ładnie tłumaczy. Program uszczelka będzie grany wtedy, kiedy operator czy osoba z działu marketingu zapomni zaplanować, albo z jakiegoś powodu nie uda się jej zaplanować kontentu do grania. I wtedy używamy programu uszczelka i on jest customowo dodany zawsze w czasie, kiedy nic innego nie jest zaplanowane. Ja ustawię to jako program taki podstawowy, który może być grany z innymi contentami. Tak jak widzicie na podglądzie już zaczął nam się content ładować. Jednocześnie można ładować materiał na 50 monitorów, tak? To też jest akurat bardzo ważne, że 50 połączeń jest uruchomionych jednocześnie z naszego serwera. Jedno ograniczenie, które wprowadziliśmy po tym pierwszym okresie wdrożenia już e-signage bardzo szeroko, to ograniczenie dotyczy tak naprawdę tylko długości przechowywania danych na serwerze. Dla działów marketingu, które produkują materiały bez przerwy, to nie jest żaden problem, one chętnie te dane wymieniają na nowe, ale tu chodzi o to, żeby jednak nie korzystać z tej chmury jako po prostu dysku zewnętrznego czy dysku w chmurze, bo ta chmura ma służyć temu, żeby tam wgrywać content do wymiany contentu w monitorach. Jeżeli wejdziemy jeszcze w ustawienia tutaj, to mamy tutaj takie podstawowe ustawienia, jak chociażby to, czy chcemy mieć monitor bardziej jasny, czy nie, bo możemy z tego poziomu zmienić jasność monitora i to się automatycznie dzieje. Od razu po kliknięciu przycisku mamy Apply. Ja też zrobię taki manewr, że ten monitor wywrócę o 90 stopni i gdybyśmy mieli content przygotowany o te 90 stopni odwrócony, to on by się nam wyświetlał też w pionie, dlatego mówiłem, że monitor może pracować i w pionie, i w poziomie. To też jest bardzo, bardzo ważne. Wracam, content się już wyświetla, oczywiście naturalny nie jest, bo my mamy monitor i content, który jest tutaj zaplanowany do pracy w poziomie i taki też do monitora załadowaliśmy. Tak jak widzicie, trwało to chwilę, ale to było wideo. Obrazki tak naprawdę ładują nam się dużo szybciej, dużo sprawniej. Kolejna rzecz, można tutaj jeszcze wyregulować sobie głośność, czyli jeżeli mamy wideo z głośnością, to też jest taka możliwość. I kolejna rzecz bardzo ważna, to jest jakby materiał na osobne wideo, ale mamy też coś takiego jak strategię zarządzania tymi monitorami, takie podstawowe strategie, czyli my wchodząc w to menu strategii możemy sobie ustawić, że ten monitor ma być przypięty do strategii biuro do 16:50. Akurat u nas tak się ona nazywa, a to oznacza, że monitory, które są wpięte w tą strategię, pracują od 8:45 do 17:00 i z głośnością 0 między 9 a 20:40. Strategie, plan jest niezależny od tego, o której monitor się włączy i wyłączy, bo jeżeli mamy ordynary program, taki podstawowy, to on jest zaplanowany do grania 24/7, a tutaj ograniczamy sztucznie działanie monitora poprzez to, że on się o konkretnej godzinie wyłączy i o konkretnej godzinie włączy. Kolejna rzecz to jest jeszcze System Management i tutaj właśnie w tym System Management znajduje się też ten nasz numer, który służy do tego, żeby do monitora się podłączyć i żeby monitor był wpięty w nasz system. Drugim narzędziem, które firma Yamaha wprowadziła w zeszłym roku, jest narzędzie EE Control. To jest narzędzie, które służy nam z kolei do hardware'owej kontroli monitorów, czyli chociażby zmiany jasności, kontrastu, parametrów i na przykładzie tego monitora, który mamy też tutaj dzisiaj ze sobą, czyli tego monitora LH6581, jeżeli wejdę w detale, to na podglądzie zobaczę, co ten monitor aktualnie wyświetla. Jeżeli chciałbym przejść do monitoringu w realnym czasie, to klikam Screen Mirroring i na bieżąco widzę, co się dzieje na monitorze. On już się podłączył i on w tym momencie, tak jak widzicie, pokazuje to, co się dzieje na monitorze. To oczywiście może być delikatnie klatkowane, bo to wynika z tego, jakie mamy połączenie internetowe. Fajną funkcją jest to, że ja teraz mogę przejąć kontrolę nad tym monitorem. Ja ze swojego poziomu mogę na przykład ustawić
czy ten monitor ma się włączać, czy nie, jak ma być skustomizowane menu. Menu się włącza, tak jak widzicie, bez żadnego problemu i ja w dowolnym momencie mogę sobie na przykład wejść w ustawienia urządzenia i pokazać, czy ma się włączać na konkretnym statusie źródła, czy nie, czy ma być na przykład zablokowany pilot, bo w tej chwili jest odblokowany, ale mogę zdecydować o tym, że zablokuję pilota i nikt z pilota nie będzie już tym monitorem mógł operować. Kolejną funkcjonalnością, która jest też tutaj, to my możemy sprawdzić też z tego poziomu, czy mamy możliwość update'u tego monitora do nowszej wersji, ale akurat pokazało nam, że monitor jest zaktualizowany. Wszelkie aktualizacje wchodzą na ten monitor OTA, czyli over the air. Jeżeli monitor jest oznaczony na serwerze jako seria przeznaczona do aktualizacji, to ta aktualizacja zostanie automatycznie ściągnięta na monitor, a użytkownik monitora zostanie poinformowany o tym, że może ją przeprowadzić w tle. Kolejną funkcjonalnością, którą tutaj otrzymujemy, jest możliwość kontroli tego monitora już za pomocą wszelkiego rodzaju ustawień i komend, które możemy do monitora wysłać i na przykład możemy też zainstalować aplikację na tym monitorze, czyli jeżeli mamy naszą aplikację do zarządzania contentem albo używamy nie TeamViewera do kontroli dostępu, ale VNC, to mamy możliwość dodania tej aplikacji właśnie z poziomu narzędzia i kontrol. Trzecie z narzędzi. Równie przydatne, ale tym razem już w salach konferencyjnych i w salach spotkań, czyli możliwość bezprzewodowego wysyłania treści bezpośrednio na monitor. W przypadku IAMY realizujemy to za pomocą aplikacji eShare. Znajduje się ona tutaj w menu monitora i ją też można wybrać jako jedną z aplikacji do bezpośredniego udostępnienia. Tak jak widzicie, po włączeniu ona zgłasza się z takim wielkim kodem na środku ekranu, ale ja Wam dzisiaj pokażę to najpopularniejsze narzędzie do łączenia się bezprzewodowego, bo w menu ustawimy, żeby można było łączyć się z monitorem za pomocą Miracasta. Bardzo łatwe jest też łączenie się poprzez AirPlay czy poprzez Chromecasta. To nie wymaga w ogóle żadnych dodatkowych instalacji i narzędzi. Jeżeli zainstalujemy dodatkowe narzędzia, czyli na przykład właśnie naszego eShare'a na swoim komputerze, to mamy możliwość na przykład pobierania też treści z monitora i wyświetlania go chociażby w spotkaniach w Teamsie. Ale teraz za pomocą Windows K, czyli tego narzędzia Miracastowego, łączę się do monitora, czyli klikam sobie w drugim komputerze i po chwili powinniście zobaczyć mój ekran. W tej chwili mamy to ustawione jako dodatkowe źródło sygnału. Bardzo proste łączenie, nie wymagające żadnych dodatkowych kabli, z pełną licencją od IAMA, czyli mamy aplikację eShare do łączenia bezprzewodowego. Wszystkie te funkcjonalności robią z tego monitora naprawdę fajne combo do wielu zastosowań. Bardzo ważna rzecz, wszystkie te nasze monitory i urządzenia działają z zestawami wideokonferencyjnymi różnych marek, więc też jak najbardziej możecie używać ich w połączeniu z zestawami wideokonferencyjnymi. Dziękuję. To już wszystko z naszego dzisiejszego unboxingu. Do zobaczenia.